Witamy wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azji. Dziękujemy bardzo za wszystkie subskrypcje oraz komentarze. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com, gdzie możecie oczywiście obejrzeć wszystkie nasze eksponaty, które będą w naszym muzeum, jak również możecie w zakładce aktualności zobaczyć, co będzie tematem kolejnego odcinka i dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne. A w dzisiejszym odcinku mamy gości. Jeden gość jest w tej chwili za kamerą, a jeden gość siedzi tutaj ze mną. Artura już znacie z poprzednich odcinków. Byliśmy u Artura w Norwegii i nasza podróż trwała tylko 10 dni. Materiału mieliśmy oczywiście na długi okres i w międzyczasie Artur zdążył dojechać do nas. Tak, obejrzeć muzeum, budowę. Jako że jesteś elektrykiem, to możesz ocenić, tak, jak się... patrzyłem na jakość wykonania instalacji elektrycznej, wszystko jest zrobione poprawnie. No trochę tych połączeń jest, także naprawdę jest i co robić i będzie co instalować, tylko przyjdą tynki, przyjdzie docieplenie, to naprawdę będzie co robić. To jest taki profil właśnie tego muzeum, że potrzebuje dużo zasilania, dużo zasilania dla urządzeń, także będzie co robić. W drugiej części programu będziemy odpakowywać nowiusieńkie, zapakowane w kartonie urządzenia DCC, których właścicielem jest Jacek, który w tej chwili jest tutaj niewidoczny, bo jest po drugiej stronie kamery. Ale Jacka oczywiście osoby, które oglądają nasz kanał od dłuższego czasu, widziały na pewno w trakcie naszej wizyty w firmie Unitra. Jest, tak. Także Jacek, dzisiaj dziękuję Ci, Jacku, za to, że zastąpiłeś. Pozdrawiamy mojego skarba, Agnieszkę, bo nasza kamerzystka, która zawsze oczywiście tutaj kręciła te filmy, dzisiaj niestety nie mogła dotrzeć. Więc staramy się ten odcinek zrobić sami i mamy tutaj bardzo dużo nośników, które przywiózł Artur. No z nośnikami jest akurat dosyć znośnie u nas, także będziemy dzisiaj prezentować nośniki cyfrowe i analogowe wszelkiej maści. No trochę będę też chciał o tym opowiedzieć. No właśnie i tutaj mamy pełen stół. Mamy jeszcze kilka kartonów, także jeżeli siedzicie wygodnie, ewentualnie jeżeli leżycie, no to przygotujcie się na dłuższy odcinek, bo ten będzie chyba jeden z dłuższych naszych odcinków. Tak. Bo jest naprawdę, o czym opowiadać. Naprawdę jest o czym opowiadać i co pokazywać, bo my w naszym muzeum staramy się posiadać sprzęt nie tylko ten, który niektóre osoby uważają, że powinien być z najwyższej półki. No bo oczywiście takich jest wielu miłośników, którzy chcieliby mieć tylko najwyższą półkę, czyli najwyższe modele i tak dalej. No ale muzeum nie może posiadać tylko najwyższej półki, bo chcemy pokazywać to, co świat produkował. I dzięki Tobie możemy dzisiaj zrobić właśnie odcinek o tym, co świat produkował. Czyli mamy kasety nie tylko metalowe. Nie, absolutnie. Ale mamy też żelazowe. Od kaset żelazowych, od kaset chromowo-żelazowych, chromowych, aż po kasety metalowe, bardzo różnych producentów, niektórych bardzo mało znanych. Czyli co świat produkował. Tak powinno być muzeum, także Muzeum DCC w Niezabyszewie. Właśnie. Zaprasza również wszystkie osoby, które chciałyby się coś na temat DCC dowiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach, piszcie do Artura, zresztą Artur ma kontakt z wieloma osobami już w tej chwili i to jest nasze polskie muzeum DCC i mamy tu oczywiście w drugiej części programu będziemy to pokazywać, bo to się w ogóle na żadnym stole by nie zmieściło i wtedy z Jackiem będziemy właśnie odtwarzać i włączymy dwa piękne urządzenia zafoliowane. Urządzenia, które raz jeden widziały światło, ale to opowiemy już w tym drugim odcinku. Tak na dobre, żeby były eksploatowane, to nie. Były włączane, owszem, żeby zobaczyć, czy funkcjonują. Jeden raz, bo nikt by ich nie włączył przed serwisem. Tak. Bo kondensatory w tych urządzeniach są wylane albo są wyschnięte. Także należy Dlatego to będzie odpalenie poserwisowe
i to będzie u nas na kanale, ale do tego przejdziemy później. Teraz przejdziemy do tych pięknych nośników. O nośnikach. Bo powiem wam tak, no jest godzina 7:30, czyli już jakieś 2 godziny dyskutowaliśmy tutaj o tych wszystkich nośnikach. Tak. Oczywiście ciśnienie skakało w górę, ciśnienie spadało, bo Artur przy pomocy tych nośników każdemu miłośnikowi tych kaset jest w stanie mocno ciśnienie podnieść. Także szykujcie się, jeżeli ktoś ma wysokie ciśnienie, śmiało można wziąć coś na obniżenie ciśnienia, bo zaczynamy prezentację pięknych, wspaniałych kaset oraz minidysków. Minidysków, tak. To co? To może od kaset analogowych zacznijmy, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Dobrze. Zaczynamy sobie od kaset analogowych. No dajmy na to kasety, która była bardzo popularna pod koniec lat 90. na początku, na początku lat 90. na przykład UXS, producenta Sony. To jest kaseta, powiedzmy, już taka trochę lepsza niż standard. To jest Uniaxial, ten Spatial, tak? Czyli już powiedzmy taka kaseta, która jest trochę lepsza niż standardowa. Kaseta z nośnikiem chromowym. Bardzo dobrze się dopasowuje do większości magnetofonów, takich z regulacją prądu podkładu, bo tylko na takim można nagrać ją prawidłowo. W ogóle magnetofony 3-głowicowe polecam, tam gdzie można sobie materiał od razu odsłuchiwać, ten, który się... Ja powiem Ci szczerze, że kiedyś wszedłem w pewnej miejscowości, bo zawsze staram się, jak widzę gdzieś taki sklep RTV tak, stary, zawsze tam zajrzeć, czy nie mają czegoś jeszcze z dawnych czasów. Udało mi się kiedyś kupić głowicę. Zresztą głowicę to chyba wykupiłem wszystkie. Ale wszedłem i pan miał za szybą kasety właśnie te, Sony. Tak? Ze starą ceną 6,90 zł. No pięknie. Cała witrynka była ozdobiona tymi kasetami. Ja mówię, czy te kasety są na sprzedaż? A pan mówi, tak, są na sprzedaż. Mówię, a ile kosztują? Mówię, tyle co jest cena. To większej radości memu sercu nie mógł sprawić. No tak, no. Bo za 6,90 już tej kasety nie kupimy. No nie. Wziąłem też wtedy wszystkie. Kaseta chromóweczka, też kiedyś bardzo popularna. No, z napisem. Bardzo ładnie wykonana, właśnie typowo do Walkmanów, do urządzeń przenośnych. A tu się pochwalę, chyba masz ode mnie. Wiesz co? Ta jest. Wymieniliśmy się za coś. Wymieniliśmy się za skocza, za złotego skocza się wymieniliśmy. Tak, jak najbardziej. No to ty masz pamięć, bo tego to już nie wiedziałem. Tak, ale... ja w większości pamiętam kasety, gdzie były kupowane, gdzie były przewożone, gdzie je pierwszy raz widziałem. No właśnie. No, zacznijmy od tego. Ja nośniki bardzo lubię, a to rzecz dzisiaj bardzo niepopularna, fizyczny nośnik. Chociaż powiem wam, że fizyczny nośnik bardzo wraca do łask. Przede wszystkim płyta winylowa bardzo wraca do łask. No i jak się okazuje, wystarczy wejść do Empiku, że kaseta też również i coraz więcej tytułów i w Polsce, no w Europie Zachodniej, w Ameryce ukazuje się na nośnikach takich jak kaseta. Ale ja mam to samo z boomboxami. Większość tych boomboxów, które kupuję już przecież od dziesiątek lat, to też pamiętam ich ceny. Tak. No wtedy nie trudno było zapamiętać, bo kosztowały, przeliczając na polskie złotówki, 5 zł czy tam 10 zł. I też pamiętam i gdzie je kupiłem i tak dalej. To faktycznie, jeżeli mamy tą wewnętrzną taką miłość do czegoś, to zawsze będziemy to pamiętać. I też dlatego się nie dziwię, że pamiętasz, gdzie pierwszy raz te kasety widziałeś i za ile je kupiłeś. Tak, no tutaj na przykład TDK, Super Evelyn. Kasetka, którą zakupiłem w ubiegłym roku w USA, a jest tutaj na niej ściąga w postaci ceny przyklejonej. Tak, 3,99 z dolara. Jak już jesteśmy przy SA, to pokażmy na przykład kasetę, która jest taką premium SAX, tak?
No i zaraz za nią, jak już pokazujemy SAX-a, no to kasety, których nie każdy magnetofon chce skalibrować, zwłaszcza jeśli chodzi o magnetofony z automatyczną kalibracją. Chodzi mi głównie o Technicsa, że jak wciśniemy ATC, to nie zawsze Automatic Tape Calibration. Dlaczego? Nie wiem. Z reguły dobrze kalibruje, nie zawsze chce. Na przykład RS AZ7 bardzo się nad nią zastanawia, co to takiego jest. Czy to jest metal, czy to jest chrom. On nie może sobie prądu podkładu dopasować. W zasadzie tutaj to Akai jest, bardzo dobrze chromowa kaseta, tak, prawda? Chromowa kaseta premium, chromowa kaseta, która przyjmuje bardzo wysoki prąd podkładu, także na niej ja na przykład na Kenwoodzie KX1100, na takiej kasecie ja jak sobie ją skalibruję ręcznie, ja nagrywam do +6 i tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnych przesterowań. No czyli masz też takie kasety otwarte. Tak, taką kasetę nagrywa, na przykład Kenwood nagrywa no przepięknie. No właśnie, bo tak sobie myśleliśmy, tak w żartach oczywiście, bo zauważyliście na pewno, że te kasety są jeszcze w osobnej folii. Tak. W takich woreczkach tutaj zamkniętych, żeby się ta folia pod spodem nie zniszczyła. Nie, w trakcie transportu gdzieś. No tak, ale coś przewozimy, coś przenosimy. Ale my żyjemy w dzisiejszych czasach pamięcią tego, jak ważne te kasety były dla nas kiedyś, czyli w latach 80. I wówczas takiej kasety nie otwierało się tak po prostu jak dzisiaj jogurt, nie? No nie. Tylko się otwierało bardzo delikatnie, żeby zostawić sobie tą folię, bo Polska była wtedy, nie ma co ukrywać, szara i smutna. Bardzo. A właśnie te kasety, które pochodziły no, tylko i wyłącznie z Peweksu lub z Zachodu, dawały nam odrobinę koloru, dawały nam odrobinę radości i żal było tą folię tak po prostu zerwać, bo można było sobie te napisy gdzieś jeszcze wykorzystać. Tak, jak najbardziej. Dlatego to jest, sobie... tutaj właśnie można zobaczyć, że oprócz tego, że ta kaseta jest zapakowana we własne foliowe opakowanie, to jeszcze to opakowanie foliowe jest ochraniane osobną folią, ażeby nie zniszczyć tej prawdziwej folii. Być może dla osób, które nie rozumieją tego, że my jesteśmy miłośnikami tego starego audio, że szanujemy to i chcemy, aby to ocalało, może się to wydawać śmieszne. Po co na folię nakładać jeszcze jedną folię. Tak, ale właśnie to jest ten szacunek dla tych starych nośników, dla tych pięknych kaset, ażeby one nie uległy zniszczeniu. Mamy na myśli również to, że jeśli raz zadrzemy folię, tą, która jest, to ta kaseta nie przetrwa już w oryginale, tak jak ona ma tutaj być. Tu jest akurat Gold Star żelazowy, zwykły, najzwyklejszy. I dlatego tak sobie myśleliśmy, dokończę ten wątek, co by było, jakby ci ktoś te wszystkie kasety nagle otworzył. Oj, no to ja bym się być może załamał psychicznie. To jest część mojej kolekcji tutaj, która dzisiaj jest prezentowana i to jest część mojego pięknego hobby, uważam, bo oczywiście słuchanie muzyki, kolekcjonowanie nośników, no i sprzętu to jest część mojego życia. Przy muzyce odpoczywamy. Jest wiele osób, które potrafią krytykować nasze hobby, prawda? Jak najbardziej. Ale czy osoby, które zbierają znaczki, czy obrazy, przecież gdyby nie osoby, które ocaliły obrazy wielkich malarzy, no to dzisiaj też byśmy tego nie mieli, prawda? Samochody, można zbierać różne rzeczy, zegary, monety. Dlaczego krytykować nas za to, że szanujemy stare nośniki, czy stary sprzęt, który pięknie oddaje muzykę, dźwięk, na której się wychowaliśmy? Tak, czyli stara syrenka 105 zamiast, żeby była za stodołą, tak? Tak. To dziadek, a później ojciec, a później wnuk miał przykrytą w stodole
a później ten wnuk to odremontował i jeździ sobie teraz z syrenką, jeździ zabytkowym samochodem i na pewno się z niego nikt nie śmieje, że on jeździ tą No syrenką. właśnie, a na pewno. Z tego co słyszałem, najbardziej poszukiwanym chyba modelem, nie wiem czy to prawda oczywiście, ale jest ponoć Syrena Bosco. O, piękna rzecz. Tak, no bo to był naprawdę rzadki model, a myślę, że jako, że był używany do transportu, no to wiele ich było zniszczonych i być może jest ich po prostu dużo, dużo mniej niż wszystkich innych. Czyli mniej. Tak samo jak w tych kasetach, które tutaj prezentujemy, niektóre są tylko u Ciebie. No, może jeszcze znaleźliby się kolekcjonerzy, którzy mają takie kasety. Przeważnie ci, którzy kasety kolekcjonują, sprzedają, no my się wszyscy znamy. Natomiast tak, niektóre rzeczy są powiedzmy takie, które stanowią rzadkość. Co ty pokazujesz? Makselkę, tak? Tak. Tej swojej ozdobnej szacie pięknej. Standardu kapsul, tak? I Denona metalowego. Tutaj masz akurat takiego. No piękny jest. MS. No po prostu jest no piękny. To są kasety akurat te, to są kasety referencyjne, takie używane głównie w studiach. Może zacznijmy od takiej kasety zupełnie standardowej, podam tobie tutaj którą ja chciałem zaprezentować. 60, 90, tutaj mamy też 120. Zwykła kaseta TDK Dynamic z połowy lat 80. Piękna rzecz. Już dzisiaj to ma też swoją cenę. Ona kosztuje no na pewno 50-60 zł. W tej chwili już takie ceny osiąga, tak? Tak. No ale 120. Można je dostać. To były kasety, właśnie te Dynamics. Jako ciekawostkę powiem, jedyna kaseta audio, która była o długości 180 minut. To kaseta TDK Dynamics. Ona była bardzo cienka, ale miała też swoją wytrzymałość. No, ceny są na nie horrendalne. Można jeszcze kupić. Kaseta jest wspaniała. Nigdy takiej nie miałem. Mogłem je kupować. One były dostępne nawet w Peweksie. Nie wiem, ile one kosztowały. Nie kosztowały za dużo. TDK D60 kosztowała około $1, 90 około $1,5, 120 nie wiem naprawdę, natomiast 180 była dostępna również w sieci sklepów Pewex. Jak jesteśmy przy TDK, to spróbujemy coś znaleźć może jeszcze od firmy TDK. A coś ciężko mi znaleźć chyba. No mamy tutaj bardzo dużo, więc TDK może taką gdzieś z jakiejś górnej półki już zupełnie taką chwyciłem. TDK zieloną XG, MAXG, tak? To jest kaseta referencyjna. Już w tej chwili trochę rzadkość. Jeszcze można spotkać. No ceny też ma ogromne, ale no ale wspominałeś, że miałeś możliwość kupienia 180, tak, ale kosztowała 700? Nie, kosztowała około tam $2, a... Tak, ale teraz mówiłeś, że... Kasetę TDK D180 można sobie zobaczyć na jednym z takich portali, który się zaczyna na O i kosztuje 790 zł. Także i to jest taka rzadkość w tej chwili, że nie przypuszczam nawet, że ktoś, kto sprzedaje, że obniży cenę, ani bym nawet o to nie pytał. Coś spróbujemy z takich zwykłych, prostych kaset pokazać. Na przykład Philips One, kaseta żelazowa. Bardzo uważam, przyjemnie chodzi. Bardzo to fajnie pracuje, bardzo ładnie się kalibruje. No. Czy na przykład BASF. No tak właśnie, bo to akurat ja się pochwalę tymi. Tak, i tutaj pozdrawiam Przemka z Achim, bo to otrzymaliśmy do naszego muzeum właśnie oryginalnie zapakowane te 3 kasety. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że też mogę pokazać coś, co mamy oryginalnie zapakowane, no i oczywiście też
nigdy bym się nie odważył tego odpakować. No ale tu mamy, zobacz Arturze, jaką, no jakby tego nie nazwać, wieżę tak, kaset. jak najbardziej. Ja będę pokazywał, a ty opowiadaj. Metal ES Sony. Kaseta Metal ES Sony, typowo taka studyjna kaseta, powiedzmy gdzieś, nie wiem, do filharmonii, czy do jakichś koncertów plenerowych, tam gdzie trzeba podkład muzyczny nagrać i on się nagrywa z bardzo dobrą jakością. Gdzieś Patrzysz tutaj za mamy kasetami żelazowymi, tak? Nie, patrzę, bo tutaj mamy te kasety track. Kasety track z fabryki w Malmö, która zbankrutowała w połowie, no już po połowie lat 80. ubiegłego roku, oj przepraszam, ubiegłego wieku. Tak. I to są kasety już w tej chwili też rzadkie, z tego to powodu, że... Właśnie, pokażę jeszcze dwie, bo masz 3 sztuki. Proszę bardzo. To są kasety, których już po prostu nie ma. Było ich stosunkowo mało na rynku. Bardzo ładnie pracują. Bardzo ładnie się kalibrują. Kaseta żelazowa, track 1 i kaseta track 2, tak, chromowa. Fuji Z-ka. Fuji Z-ka bardzo, bardzo przyjemna. W ogóle kasety Fuji ja bardzo chwalę. Uważam, że lepiej pracują i lepiej wytrzymują jak kasety TDK. Tak? Tak. Fuji, te wszystkie Fuji z połowy lat 80. na przykład, o tutaj pokażemy takie z połowy lat 80. to jest chromówka i kaseta metalowa. Oj, przepięknie pracują. To są takie kasety, które wytrzymują odtwarzanie naprawdę wielogodzinne. Które wytrzymują tam ileś lat przy odtwarzaniu wielogodzinnym. Tutaj mamy oczywiście kapsułka. Tylko to jest metalowa kaseta. Ja coś spróbuję jeszcze z kaset dobrać takich żelazowych. Tu masz jedną staminkę i jeszcze jedną staminkę chciałem pokazać. Tu jest akurat chromowa i żelazowa. O właśnie. Też chromóweczkę taką, która jest taka, powiedzmy, nie, to jest żelazówka, ale to jest żelazówka bardzo taka premium, która bodajże ma dodatek kobaltu, co sprawia, że wysokie tony bardzo ładnie brzmią na nich. No tutaj pokażę wam oczywiście szpulkę, bo to jest unikat. To jest akurat kaseta Fostexa. No, to jest bardzo rzadka kaseta. Kasety żelazowe, takie powiedzmy dosyć popularne, a nie popularne. Pokaż, Roman. Tu jest Rax taki. Oj, powiem wam, że jeżeli chodzi o kasety Rax, tak? To mam ogromne wspomnienia, bo te kasety w pewnym momencie w latach 80. były fajnie dostępne w naszych księgarniach. Rax. I na nich mam do dnia dzisiejszego oczywiście nagrania Jean-Michel Jarre. I to ładnie pracuje, tak? Tak. Mimo upływu lat. Bee Gees, Dire Straits. No ja wtedy to jeździło się po Polsce z magnetofonem, z tymi kasetami i nagrywało od kolegów, no bo przecież tego nie było w radiu, ani nie było internetu. No gdzieś, właśnie. Że w formacie FLAC ja sobie ściągam. Ja potrafiłem 200 km pociągiem jechać z magnetofonem i z tymi kasetami, bo wiedziałem, że kolega ma jakąś płytę i się to nagrywało. Także takie to były czasy. Także Rax jest mi bardzo bliski. Tu mamy 74 i 46 minut. Czekaj chwilę, bo tu są z jednej paczki kasety, które będą razem i one mają taką samą szatę graficzną. A tutaj te, które masz, o właśnie, zaprezentuj. Tu masz żelazówkę, tu masz chromówkę i zaraz pokażemy też kasetę metalową z taką samą szatą graficzną. Artur ma wszystko oczywiście w pamięci i zna doskonale te kasety. Ja aż takiej wiedzy nie posiadam.
Te są dosyć rzadkie. I po prostu oczy mi się świecą, nie będę ukrywał, bo... Dobrze, to teraz, ponieważ dłuższy czas, kiedyś w życiu mieszkałeś w Niemczech, to teraz Ciebie upoważniam do tego, żebyś niemieckie kasety tutaj zaprezentował. Tak. Proszę bardzo. Tam będzie ich więcej, bo tam jest jeszcze bodajże żelazówka. Gdzieś ja ją tutaj muszę znaleźć. Basfy. Ja oczywiście Basfy bardzo szanuję. No może nie wszystkie były ładne, bo patrząc na Sony czy na Maxelki, Basfy nie były najładniejsze, ale Maxima 2 oj, bardzo. Bardzo ładne, bardzo ładne. Naprawdę. Bardzo ładne. Nie ma co narzekać. Basf robił też piękne kasety. Nie wiem, czy prezentowaliśmy tutaj tą konikę. Tak. Prezentowaliśmy już? Tak, czekaj, bo ja szukam jeszcze jednej koniki, takiej rzadkiej. Czekaj, jeszcze pokaż tego Basfa, takiego zwykłego, najzwyklejszego. No, to jest, tak, bardzo popularny Basf. Bardzo popularny. No to pokaż Japończyka kiedyś bardzo popularnego. I to były najlepsze kasety, na których myśmy mogli nagrywać. Słuchajcie, no i teraz tutaj mamy oczywiście też Tevex. Szybsze bicie serca. Maxell. Ja się jednak źle przygotowałem, bo ja nie umiem niektórych różnych rzeczy fajnych znaleźć. Bo nasze filmy są spontaniczne, więc... I kapsułkę taką pokaż jeszcze. Kapsułka, jaka ładna kapsułka. Przepiękne, przepiękne. To już są dziesięciolecia, jak ty zbierasz te kasety. $1. Tak, to chyba nawet 99 centów, nie czasem? Tak, jakoś tak. Zbieramy kasety od wielu lat i przez to nam tych kaset trochę tutaj zostało. No mamy tutaj też oczywiście daty, bo Artur jest też miłośnikiem oprócz minidysków. Kaset cyfrowych, tak? Kaset cyfrowych. I mamy tutaj całkiem fajne pudełeczko. Słuchajcie, to będzie taki przerywnik od kaset magnetofonowych. Zaprezentuję wam tutaj kasety cyfrowe. Maxelki, o, te przepięknie chodzą. Te przepięknie pracują. Kasety o różnych długościach pokazujemy. No bo w kolekcji to właśnie na tym polega, że mamy 120, 60, 90. Że polecam. Nie sztuka posiadać tylko 60, ale właśnie całą serię tych kaset, które wychodziły. A Artur tutaj ma się naprawdę czym pochwalić, bo 120. O tym miałeś gdzieś tutaj prezentowaną przeze mnie wcześniej kasetę o nazwie handlowej KAO. KAO, tak. Czy ty masz gdzieś tutaj tą kasetę, żeby pokazać? KAO, mamy gdzieś tą kasetę, bo o niej rozmawialiśmy. Zaraz tu mamy mini dyski. Może za chwilę. I ona gdzieś tutaj w rzeczywistości powinna być na tym stole. Ale być może dostaniemy się do niej za chwilę. W którymś momencie gdzieś nam się tu odkryje. Umiałbym to znaleźć. To są też takie rzeczy, a ciekawe, gdzie które nie są takie, powiedzmy, tuzinkowe. Zaraz znajdziemy. No bo przecież gdzieś tutaj być musi. Zaraz gdzieś znajdziemy. Na tym stole była. Ale pokażemy też przy okazji urządzenie, które służyło do odtwarzania tych kaset, czyli przenośny odtwarzania, nagrywania, tak jak najbardziej. Tak. Tu Świat produkował właśnie takie piękne rzeczy przenośne,
No wiadomo, jest to większe i cięższe od zwykłego smartfona, bo no nie ma co ukrywać, jest to urządzenie dość ciężkie, ale no jest przepięknie wykonane. To jest urządzenie mechaniczne, tego właśnie nie możemy porównywać tak do końca ze smartfonem, no bo smartfon nie ma w sobie żadnych elementów ruchomych. A tu mamy wykonany mechanizm, można było powiedzieć, zegarmistrzowski, prawda? Tak. No bo to jest tak małe, jest tu wiele trybów. Tu jest akurat reporterski taki magnetofon cyfrowy. Pięknie nagrywa, pięknie odtwarza. Ma zasilanie i sieciowe, i zasilanie bateryjne, także. Tak, tobie chodziło o tą kasetę. To jest kaseta KAO. Właśnie, zobacz. Trochę rzadko spotykane. Dla wszystkich miłośników tych nośników i tego systemu, no to jest właśnie to, że tutaj możecie zobaczyć, bo no jeżeli kolekcjonujemy coś, no to chcielibyśmy widzieć, że coś takiego w ogóle było. Tak. Takie trochę rzadkości, tak? Piękne rzeczy. No i tu 150, 180. Przepiękne kasety, przepiękne. O. To jest 15, tak. Czyli to jest kaseta albo reporterska taka, żeby nagrać z kimś jakąś krótką rozmowę, albo do tego, żeby w studiu reklamowym nagrać sobie jingle, reklamę, tak? No właśnie. Jakąś wstawkę muzyczną. Właśnie. I ja ostatnio miałem z tą kasetą właśnie miałem taki przypadek, że znajomy miał do sprzedania odtwarzacz dat Sony i mówi, ale on nie wie, czy on jest sprawny i żebym przywiózł ze sobą kasetę data do sprawdzenia. I ja właśnie tą kasetę wziąłem ze sobą. Kaseta bardzo podobna do kasety, powiedzmy, VHS, tak? Do kasety wizyjnej. Ona posiada w środku zwykłą taśmę taką o takiej szerokości jak zwykła kaseta analogowa, chociaż kasetą zwykłą taką nie jest. I powiem wam, że wziąłem tą kasetę ze sobą i włożyliśmy do tego magnetofonu i magnetofon nie chciał jej już wydać. Aha, w ten sposób. Czyli ja to zrozumiałem jako przekaz, że mam go kupić. Targowaliśmy się chyba z 1,5 godziny, no bo on nie chciał go sprzedać dużo taniej, a ja nie chciałem go zostawić z tą kasetą. No, historia dla mnie bardzo zabawna, ale z tą kasetą jest właśnie taka historia związana. Pokaż tą z białym brzuszkiem i pokaż tą kasetę, która jest kasetą czyszczącą. Tą z białym brzuszkiem ja może wyjmę. Sobie taka, no. Tak to w sumie wygląda. No kiedyś bardzo do tego designu to się przykładali. Tak, no to jednak musiało ładnie wyglądać w magnetofonie. Tak, tak. No nie ma co ukrywać. W momencie zakupu musiało też ładnie wyglądać, tak żeby potencjalny klient chciał to kupić. Słuchajcie, taka kaseta wygląda prześlicznie w magnetofonie, tylko że jej cena była też w tamtych czasach zaporowa. Wyjmij ją z opakowania. Jak ona ładnie wygląda. Tak to wygląda. Przepiękna kaseta. No ale mamy tutaj również mini-dyski. Mini-dyski, proszę bardzo. Słuchajcie, polski, właśnie historia polskiego mini-dysku. To jest mini-dyskietka, która jest, że tak powiem, częścią folderu reklamującego sam system. To znaczy,
po włożeniu tej dyskietki do urządzenia, pani lektor opowiada, co to jest, że to jest dysk magnetooptyczny o takich małych wymiarach, że zawiera w sobie 60, 74 albo 80 minut nagranego materiału i oprócz tego jest prezentacja różnych urządzeń tutaj w tym folderze, od zestawu takiego stacjonarnego, który tam mamy powiedzmy w domu, poprzez jakąś taką wieżę dla młodzieży typowo, taką nierozłączalną, poprzez mini dysk do samochodu, tak? Zmieniarkę też mini dysk i mini dyska Walkmana. Tu zaraz będziemy też o takich urządzeniach mówić. Właśnie, i jak już o tym wspominamy, no to mamy tutaj pierwszy mini dysk. Pierwszy na świecie, który był wyprodukowany przez firmę Sony, to jest MZR1, tak? Ma taki symbol. MZ1. To jeszcze jest bez Atrak R, tak. Ale niestety ich ceny, powiem wam szczerze, są bardzo przystępne, bo niestety one wszystkie są uszkodzone. Mają tutaj, ta moja wiedza oczywiście pochodzi z serwisu. Pozdrawiamy tutaj Rafała, który bardzo, bardzo chętnie przywróciłby takie urządzenie do życia. Nie jest to takie proste. Ale nie jest to takie proste ze względu na to, że te urządzenia mają właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ładowanie kasety, mają zębatki, które są wszystkie, w zasadzie we wszystkich tych urządzeniach uszkodzone niestety. I nikt tych zębatek nie produkuje, jak do tej pory, nie można ich spotkać na rynku. Z tego jeszcze dwie zębatki są przynitowane do obudowy, czy do mechanizmu, tego nie wiem dokładnie, bo nigdy tego urządzenia nie otwierałem, ale w każdym razie rozwiercenie tych zębatek i potem ich kolejny montaż, nawet gdyby były dostępne, jest ponoć mocno skomplikowane, no bo jak widzicie urządzenie nie jest zbyt wielkie, a składa się praktycznie w całości z mechanizmu, więc jest to naprawdę wyzwanie dla kogoś, kto chciałby to urządzenie przywrócić ponownie do życia, posiadając nowe zębatki. Nawet jeżeli uda nam się kupić to urządzenie, które jeszcze jest sprawne, bo leżało na przykład od wielu, wielu lat w szufladzie i uda nam się dyskietkę załadować, no to już nie mamy pewności, że to urządzenie tą dyskietkę wyda, czy ewentualnie uda nam się to powtórzyć, tą czynność 2 lub 3-krotnie, bo niestety najprawdopodobniej te zębatki i tak ulegną uszkodzeniu. My te zębatki wszystkie nazywamy w naszym takim żargonie trochę zębatki szczerbatki, bo oczywiście znamy Grundika z tych zębatek, Philips, na przykład 8134. Jest to typowy przykład, gdzie pęka zawsze głowica kasująca i to nawet pokazywaliśmy w jednym z naszych odcinków, gdzie udało nam się kupić ten model tego radiomagnetofonu nowy w kartonie. I głowica, mimo że urządzenie nigdy nie było wyjmowane z kartonu, również była pęknięta. Taka jest ich po prostu zaleta, jakby można to powiedzieć, lub wada, że wszystkie one mają uszkodzoną głowicę i po dłuższym słuchaniu oczywiście te zębatki też się rozlatują. Ja tutaj mam, zresztą na półce stoją dwa, które naprawiałem dopiero co, no bo aby je przywrócić do pełnej funkcjonalności, trzeba te zębatki wymienić. I tak samo jest z tym indyskiem. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby ten był sprawny, no ale nie jest. W muzeum oczywiście będzie pięknym eksponatem. Będzie można powiedzieć, pokazać, że tak wygląda pierwszy minidysk, no ale odsłuch jest niemożliwy. Jest niemożliwy. Aczkolwiek myślę nad jednym faktem, gdyby podłączyć mu prąd i załadować udałoby się tą jedną dyskietkę, żeby on ją jeszcze przyjął i niech już zostanie w środku. Tak. No to tą jedną dyskietkę można byłoby odtwarzać. Nawet nie próbować jej nigdy wyjąć, ażeby urządzenie nie uległo uszkodzeniu w trakcie wyjmowania, prawda? Ale spróbować załadować. Być może kiedyś do tego podejdę. No tu jest takie też specyficzne zasilanie 10,5 V. Zasilacza do tego nie mam, ale być może
to ryzyko kiedyś jeszcze podejmę. Jasne. Nie jest wykluczone. I tutaj mówiąc dalej, mamy przy minidyskach, no to Walkmanach, tak? Może wiesz co? Od takich, zaczniemy od jak najbardziej takich popularnych dyskietek. dobrze. Pokażemy też takie minidyski Walkmany, które są jak najbardziej sprawne. Chciałem pokazać minidyska Walkmana, który jest u mnie od nowości przez 22 lata i on sobie pracuje nadal bez remontu. Tu się znajduje jego sterownik ze słuchaweczkami, także ten działa bardzo ładnie. Tego uratowałem ze śmietnika kiedyś. O, jest w takim stanie jak jest. To jest Sharpik. Też sobie pracuje, ma zasilanie zwykłą bateryjką podwójne A. Także to są nasze takie mini No, dyski. ale tego tutaj zaprezentuję, Tak, bo ten tak, jest, tak. ten jest cudowny. To już jest taki mini dysk, który też i odtwarza pliki WAV, odtwarza pliki ATRAC typu R, tak jak wszystkie inne mini dyski. I to jest taki mini dysk, który odtwarza i nagrywa w formacie MP3. Można sobie przy pomocy programu nagrywać na mini dyskietki. O właśnie, tu ma złącze USB. Można sobie nagrywać swoją ulubioną muzykę również z komputera. Do niego jest taki sterownik, który ma wyświetlacz, także też i na nim widać i numer utworu, który jest zapisany, no i pewnie tytuł też, bo zapisujemy sobie przecież różne tytuły. Tak, no minidysk Tak. ma tą zaletę, dlatego tutaj na tym minidysku właśnie widać klawiaturę, czyli mamy tutaj możliwość wpisywania tytułów. Ja myślę, że to było dość utrudnione tutaj z tej klawiatury. Wiesz co? Cały alfabet. W tych pierwszych minidyskach tak, natomiast już później ja myślę, że nie. Nie, no później były klawiatury już duże, które można było podpiąć normalną klawiaturę komputerową, jak również była dedykowana klawiatura do Sony. Nie mogę zwykłych takich minidysków, jak najbardziej popularnych, nie mogę znaleźć, o już je mam. Niemożliwe. Tutaj mamy... Tu są dyskietki, które są rozpakowane. Może ja od razu pokażę, jak dyskietka wygląda. To jest akurat od Sony. Dyskietka bardzo podobna do dyskietki komputerowej. Dysk magnetyczno-optyczny. Nawet można sobie otworzyć okienko. Z jednej strony o tak wygląda jak płyta CD, a z drugiej strony ma warstwę magnetyczną, po której tam też dotyka głowica magnetyczna, tak? I odczytuje, zapisuje tabelę tego, co na dysku się znajduje, tytuły utworów, no i tytuł samego dysku. Takie najbardziej popularne, tak? W różnych kolorach. TDK o długości 80 minut. Zaprezentuj może minidyski takie, które są powiedzmy takie no mniej popularne. No tutaj, jak ty to mówisz, jak ty je nazywasz te tutaj? Zając szarak. Tak, Zając szarak. Tak. Szaraczek. Szaraczek. Tutaj mamy Maxela takiego. zielonego. Tak, trochę innego. Konika, bardzo rzadka. Słuchajcie, konika. Oprócz tego, że u mnie w kolekcji, dostałem to zupełnie przypadkiem, oprócz tego, że u mnie w kolekcji to z koniką, mini dyskietką się nie spotkałem nigdzie. Ogromna rzadkość. No, tu mamy Panasonic. Mix o taki bardzo dosyć ciekawy. Niebiesko-zielony. Bardzo ładny. Jeszcze jakieś inne?
No proszę bardzo, na przykład Verbatim znamy z produkcji dyskietek komputerowych, z płyt CD, tak? CD-ROMów. Soniaczek o długości 60 minut. Czy wersja taka z tym makijażem, czy to z tą maską. O, takie dosyć ciekawe. Tu mamy kolejne. Piękne mini dyski. Czy dajmy na to trochę rzadki Samsung. No jak to dzisiaj powiedziałeś tutaj. Paleta barw. Paleta barw, tak. Tęcza. Tęcza. I to jest... To jest akcja, czyli Fuji na rynek japoński. Przepiękne. Naprawdę. Jak już jesteś przy Fuji, proszę bardzo, tu jest to samo, tylko że zapakowane. To jest wszystko to samo. No i tu mamy pięciopak. Pięciopak Maxella. Ale gdzie mamy tutaj... aha, tutaj mamy... Tu jest Panasonic. Panasonica. Dobrze. Tu jest wszystko to samo. To jest Panasonic, tak. Zielony Panasonic. Piękny, ale gdzieś mamy tutaj na stole przecież mini dyski, które są właśnie rzadkie, tak? Tak, i tutaj pozwolę sobie przekazać pałeczkę tobie, łącznie z tym pierwszym Twinkie Linki. Maxell Twinkle. Tego są wszystkie kolory. Taka dosyć ciekawa linia. Takie rzeczy, powiedzmy, które są rzadziej spotykane. XS to już prezentowaliśmy. Też w różnej długościach. Tu są 74. Prinko. To są mini dyski, które były produkowane na Tajwanie. Też dosyć rzadko spotykane. Podwójne W, S, podwójne W, H, S, tak? Taka firma. Naprawdę nie wiem, skąd to jest, gdzieś z końca świata. No powiem ci, że to są takie rzeczy, które są... Takie rzadkości, że to tylko u ciebie można obejrzeć. Które nie są spotykane za często. To są jak takie... Szaraczek się trafił jeszcze. Jak znaczki pocztowe z egzotycznych krajów. No, tak? Nie ma co ukrywać, że taka rzeczywistość jest, no bo miłośnicy znaczków pocztowych wiedzą, że były kraje, które wypuszczały jakieś tam być może mniejsze serie i one są poszukiwane i tak dalej, no i tak samo jest u ciebie, no. 120 i o połowę mniejszy brat. Z jakichś egzotycznych krajów, z miejsc, gdzie człowiek by nie pomyślał, że takie mini dyski mogły być produkowane. Takie kasety może można. UX Pro, tak? Uniaxial w wersji takiej profesjonalnej. Kasety analogowe, tak? Część już prezentowaliśmy w dzisiejszym filmie, także nie będziemy do tego jakoś wracać. Ale pokażemy to, co kiedyś było produkowane. Ach, Akai. No przecież, że Akai. Słuchajcie, kiedyś można było kupić tak jak do płyt CD. Tak. Można było kupić takie etui. Zasobniki, tak? No po polsku właśnie to tak brzmi, zasobnik. Masz mniejszy, to masz większy. Tak, do minidysków. Były takie cuda. Że jadąc w drogę sobie słuchasz ulubionej w samochodzie, muzyki, tak. Jeżeli ktoś miał minidyska, no to miał do tego właśnie taki zasobnik. Takie rzeczy były
no dzisiaj już są ciężko dostępne i nie ma co ukrywać, że na pewno nie tanie. Wyczyścić optykę, tak? Minidysku, proszę bardzo. MD. No zobaczcie, nawet czyszczący dysk tak. do minidysku. A co on takiego w zasadzie ma z drugiej strony, że on miałby ten minidysk czyścić? Bo płyta CD miała takie szczoteczki do czyszczenia laseru. Tak. A minidysk? Minidysk ma też i spod spodu ma szczoteczki i ma też, to jest w zasadzie dysk elektrostatyczny, to znaczy w momencie, kiedy włożysz go i on zaczyna wirować, to on ściąga kurz z całego mechanizmu, który tam się, ten kurz na tym znajduje, tak? No to takie trochę, można powiedzieć, jednorazowego użytku, bo jak raz ściągnie, no to trzeba by ją przedmuchać. Tak, dlatego otwieramy okienko i dmuchamy. No właśnie. Bo minidyski, no posiadały laser, który mógł się i głowiczkę magnetyczną, na której zostawały włosy od kurzu, drobinki, wszystkie. A co mamy tam jeszcze, Arturze, w tamtych kartonach? Przynieś to koniecznie, bo tam to jeszcze nie jest wszystko. Artura kolekcja jest bardzo duża. Powiem Ci, że już na dzisiaj to mało co zostało. No na dzisiaj mało co zostało. Kaset bo możesz jeszcze zaprezentować. Zobaczcie. No i tu mi ręce zadrżały, bo zobaczcie, przepiękny Maxell UD1, no. O, tu masz takiego przy okazji Maxella, to pokaż takiego konkretniejszego. No. Teraz idź za ciosem, jak już jesteś przy Maxellach, to pokazuj Maxelle wszystkie. Idziemy za ciosem w takim razie, proszę bardzo. To już jest knockout. Powiem Ci, to już jest knockout. No, to są takie... My jesteśmy dopiero w połowie drogi do celu, także będziemy szli dalej twardo. UDS. Bardzo ładna taka seria z samego końca lat 80. No i tutaj XL, legenda. Oczywiście już nowsza legenda. No ale legendy się nigdy nie starzeją. Proszę bardzo. XL1. Takie, proszę pana. No to jak XL1, no to... I to 46 minut jeszcze dodatkowo. Tak. Taka właśnie do nagrywania z ulubionej płyty winylowej. XL2S. I to widzicie, wszystko nówki nieodpakowane. Rzekłbym, pachnie fabryką. Tak. Słuchajcie, tu trochę teraz Ci wejdę w słowo, bo pozdrawiamy Tomka AKI-ka. Tak, tu jest AKI żelazowy, tak, i AKI chromowy. Przepiękny, z napisem Akai, oryginalny Akai. No, ale pójdziemy dalej, bo tutaj mamy bardzo ciekawe egzemplarze, bo mamy tak. A tu mamy DCC. Tak. To może DCC za chwilę. Do tego DCC tematu wrócimy, jak będziemy prezentować urządzenia DCC. A tu mamy tak, Tascam. Tu jest Tascam, on jest z dodatkiem kobaltu i to jest kaseta nie jakaś pięknie pakowana, to jest kaseta studyjna, do zapisu studyjnego gdzieś z multitrackera. Tak, ale ogromna rzadkość, nigdy nie widziałem. Tascamy można dostać. Supertape, Ameryka. A tu jest na przykład metalowa kaseta, bardzo stara, pokażę przed kamerą. Tensai, tak, że metal. Że oni robili. To jest płynny metal. Płynny metal. Tu mamy się trafił płynny metal DCC. To odkładamy oczywiście. A to pokazuj te metalówki. O, chromóweczka, masterek. Proszę bardzo, jaka ładna. A co to jest takiego? A to jest żelazówka Quantegi. A skąd Quantegi pochodzi? A Quantegi pochodzi z Ameryki. Tak? Tak. No tu mamy...
Tak, to 3D. Tak, z tym hologramem takim Z hologramem. Piękne Sony, no i oczywiście tutaj jeszcze Philips. Denon. No mi się serce zawsze uśmiecha. A to masz dwie, czyli domyślam się, że skoro są dwie te same setki, to jednej nie potrzebujesz. Jedna jest nawet otwarta. Tak. W połowie. Widzę tu jakieś napisy, krzaczki z tyłu, czyli to nie pochodzi z naszego regionu. Tylko z Ameryki. To co, jak Denona już masz w łapkach, to proszę, Denona tutaj. No prezentuj. Proszę bardzo. Denon HG. Taki powiedzmy też chwilę, taki premium chromowy. Dosyć ciekawy. Denonik HD6. I te są wspaniałe kasety, bardzo dobrze nagrywają i bardzo długo żyją. Denon CR. Też oni tutaj pokazują, że można śmiało do +6 na tych kasetach chromowych nagrywać, a ja naprawdę nagrywam do +6, nawet wyżej i nigdy się nie spotkałem z tym, żeby one były przesterowane. Nigdy się nie spotkałem, są bardzo dobre. HD6S o takiej dosyć długości. Dłużej? No i metal. HDMS. Ja tu mam takie kasety, które są niezawodne. Ciekawe. Tak, Axia, czyli Fuji. Podwójne opakowanie. To jest chrom. Axia, czyli Fuji. Podwójnie pakowana. CD Navigator. No, a tutaj Tacy mamy, pokazujesz? Tak, tu mamy scotch po piwo, jak to się kiedyś mówiło. Scotch. Tak. Wspaniałe. I te srebrne, i tutaj masz złote. No właśnie, będę wszystkie prezentował tutaj skocze, bo jak widzicie, Artur tutaj dysponuje skoczem we wszystkich kolorach tęczy. To są kasety. To są kasety. Weź ją do ręki chwilę. Ona ma całe metalowe chassis, tak? Tak. To jest MAR. Kaseta o wysokiej koercji, o bardzo wysokiej, także ona wytrzymuje bardzo dużo. To jest MAR. Tak, ona jest metalowa. I kaseta z nią pokrewna, czyli ta królowa kaset TDK MAXG. Tutaj w naszej części nierozpakowanej. No i TDK oczywiście. Optima. Teskę pokazywałeś. PDM, proszę bardzo. PDM Magnetics. Chromóweczka. Coś tu się włączyło? Tu musisz, Arturze, otworzyć drzwi. Tak? Kotek się zamknął. Kotek się zamknął. Tak, i tu jest PDM Magnetics, tu jest jakby mógł cię prosić, metalowy. to... Tak. Kot zaraz będzie uwolniony. Tak. To bym musiał, wiesz co? Do rana te kasety prezentować. No, jakbyśmy robili ten program u ciebie, tak. To na pewno program by trwał całą noc, ale Arturowi udało się ze względu na niewielkie gabaryty samochodów osobowych kombi zabrać tylko część swojej kolekcji. I tak się kiedyś zastanawiałem nad tym, co byłoby większą karą dla ciebie, gdyby ktoś ci kiedyś te kasety otworzył czy ukradł.
jedno i drugie, bo jak sam wiesz, bardzo to lubię. No, niesamowite, bo często na WhatsAppie podsyłasz zdjęcia aktualnych aukcji lub cen. Prezentuj takie rzeczy, które są. Proszę, prezentuj. Tu jest tacik na przykład o długości 100 minut. Bardzo przyjemny. Tu są akurat kasety przeze mnie przywiezione, które są chromowe, metalowe. To są kasety premium. Ale posiadamy również dosyć sporo kaset żelazowych, na które naprawdę nie ma co narzekać. Nie, przy pierwszym nagraniu na kasety żelazowe dobrej jakości, no tak. Było to całkiem Proszę bardzo, Ampex Studio Quality kaset. Kaseta żelazowa, Ampex, czyli później Quantegi, bo zmieniła się dyrekcja, zmieniła się też nazwa handlowa. Kaseta wyprodukowana w Meksyku na rynek amerykański. Tak, bardzo ciekawa kaseta. O, Ampex. Denoniki HD8 nawet się nam trafiły. A co to za oznaczenie? 20 i 20. 20 minut na stronę, czyli 40 minut zapisu. Bardzo ciekawe. Też pierwszy raz widzę takie cudo. Metalowy denonik, który podobnież nagrywa wyżej plus 6, ja nagrywam plus 8 na tych metalowych i one normalnie się spisują. Denonik. I to wam pokażemy tutaj z tyłu faktycznie. Tak, to jest denonik, który nagrywa plus 8. Tak jest podane przez producenta i to nie jest żaden żart, nie jest to przesadzone. Denonki mi się skończyły. To ja przypuszczam, że nie tobie się skończyły denonki, tylko po prostu denonki się skończyły. Ach, w ten sposób. Muszę się posiłkować. Muszę się posiłkować trochę Maxelem. Maxel M XL2S i Maxel MX. Też kaseta, która jeśli jest użytkowana poprawnie, to wytrzymuje ładnych parę lat i ma bardzo dobre referencje także. To tak o kasetach analogowych. Tak, słuchaj, to idąc twoim tropem, to można by było pokazywać kasety z następnych kartonów. No a dlaczego nie? Proszę bardzo, tylko że to nam zajmie... No ale ten odcinek jest o nośnikach. Osoby, które się tym interesują, na pewno obejrzą ten film do końca. Proszę bardzo. Osoby, które są mniej tym zainteresowane, to oczywiście obejrzą mniejszą część. Konika, ale my chcielibyśmy przyjemna. Dla przyszłych pokoleń zaprezentować w tym filmie wszystkie kasety, te, które przywiozłeś, bo to jest film Aqua. Tak, bardzo rzadka. Bardzo przyjemna. Bardzo rzadka. Przyjemna. 120. A żeby to zostało ku pamięci przyszłych pokoleń. Kto wytrzyma, ten wytrzyma, ale mnie to bardzo interesuje. To jest piękna. Niebieska. Piękna kaseta, piękna. I jeszcze zwykła EF-ka, która jest bardzo chwalona przez to, że bardzo dobrze nagrywa przy dostrojeniu biasu na magnetofonach trzygłowicowych, na magnetofonach referencyjnych. Kaseta Sony EF, zwykła żelazówka, nagrywa przepięknie. O, to tu jest czwórka Sony, to jest metalowa. X4, tak. Powiem ci, masz tyle metalowych kaset, że jak kiedyś byś to wywiózł jako metal na złom, to byś trochę dostał za metal. Jako płynny metal, tak. Tutaj chromóweczkę pokazujesz. Tak, ale na tych kasetach mam bardzo fajne nagrania, bo Fuji posiadam
ponagrywane. A to co to jest? TDK? To jest endless cassette, czyli kaseta, która chodzi w tak zwanej ósemce, tak? Ona chodzi w tak zwanej ósemce, to znaczy program na niej rejestrowany jest odtwarzany non-stop. W kółeczko. To jest tak 3-minutowa czy 1-minutowa? Bo mamy kilka takich. 3-minutowa. 3-minutowa. Czyli to jest komunikat tam dla jakichś, nie wiem, pacjentów, przychodni, czy dla kogoś, kto ma wysłuchać, ktoś nowy przychodzi i ma wysłuchać tego samego. Mamy znowu skotch. Tak. Ja bym chciał, żebyś ty pokazał trochę kaset żelazowych, które się tutaj też przewijają. Dobrze, no to pokażę jeszcze te dwie SX2 z Maxella. Ja przypuszczam, że Jacka już pomału ręce bolą od trzymania. Nie, chyba dobrze jest właśnie. Ale oczy mu się tak świecą i uśmiech ma od ucha do ucha, że słuchajcie, bo kaseta... Jacek oczywiście również zbiera kasety i razem z Arturem tutaj wymieniają się tymi pięknymi cudami. To jest kaseta żelazowa, produkowana prawdopodobnie albo na Tajwanie, albo w Ameryce, kaseta Fox. Widzę, że są dostępne na różnych portalach aukcyjnych na świecie i jest ich stosunkowo dużo. Proszę bardzo, to jest super ferro. To nie jest ferro, to jest super ferro, tak? Proszę bardzo. Następne, jak już jesteśmy przy akwie, tu jest też żelazo. Jeszcze żelaza, tak? Jakiegoś. Jeszcze żelaza. Miałem cię o to, proszę bardzo. Zawsze proszę bardzo, pytać żelaza. I zawsze zapomnę. Musicie mi koniecznie przysłać link do aukcji, gdzie można kupić te woreczki na te kasety, bo wy już znacie wymiar. A to my ci damy te woreczki. Proszę bardzo, żelastwo, takie bardzo, bardzo ładny design żelastwa. Nie no, słuchajcie, no to jeżeli mamy magnetofon Sony z dużym oknem, a były takie K71. Oj, bardzo ładny model. Tak, tak. Gdzie było naprawdę duże okno do kasety i tam włożymy taką kasetę, to po prostu to wygląda jak przez okno. Naprawdę. Przepięknie. 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 HF-ka, taka trochę... Tak, bardzo popularna. Mam designem, dużo bardzo ładnym. HF-ek, bo one były swego czasu bardzo popularne, te HF-ki. Tutaj Krzysia pozdrawiamy z Warszawy. Kiedyś dał nam po takiej kasecie Denonic HD. I co, jeszcze takich trochę rzadszych? Tak jest. Aqua taka trochę rzadsza. Rzadsza Aqua. Tu mamy 60 i 90, czyli pokażę to w trójpaku. Proszę bardzo. Tu jest chromówka taka referencyjna. Myśmy to kiedyś próbowali kupować, ale w końcu pan, który te Aquy SR XS miał do sprzedania, bardzo się rozmyślił. Mimo tego, że proponowałem mu w końcu więcej pieniędzy, za ile wystawiał. Ale chyba zobaczył, że jest to rzadkość, aż w końcu pomyślał, nie sprzedaje. SKC, to nie jest dla skacowanych, nie, to jest taka kaseta. Musimy powiedzieć, że Artur ma bardzo wiele własnych nazw do różnych kaset. Różnych przedmiotów w ogóle, nie tylko kaset. Ale na przykład kasety do czyszczenia. Shaisung są takie kasety. Są kasety, tak, są kasety firmy Shaisung. No, jeżeli się domyślacie, o co chodzi, to napiszcie w komentarzach, który producent to jest o tej nazwie. A być może Artur podaruje kasetę tego producenta dla tego, kto rozszyfruje tą nazwę. I tu pokażemy okienko z drugiej strony, żeby nie było. To jest metal. To jest metalowa i ja wam powiem, że słuchajcie, z tymi metalami, znaczy one mnie jakoś nie powalają, te metale, wiesz, Maxella, bo kiedyś na używkach kupiłem ich chyba z 10 sztuk tych metali, bo ktoś je sprzedawał, nie wiem, po 5 zł wtedy, czy jakoś tak, oczywiście odpakowane, nie myślimy, że całe zapakowane. I nawet coś na nim nagrywałem i jakoś one mnie nie powaliły, te
te Maxery. One chyba były, to już chyba były budżetowe takie. Tak. Piękny Philips. Zwróć uwagę na te JVC. Zwracam Bardzo uwagę. ładne jeszcze z dwójka, Peweksu, jedynka. tak. Dwójka i jedynka. Ale trzeba przyznać, że jest ogromne szczęście mamy, że tak dużo nowych zapakowanych kaset nadal można kupić. Można. Pamiętajmy, że Można. one wyszły z użytku już ponad 20 lat temu, można powiedzieć. Kosztują naprawdę sporo, ale można. Ale jednak gdzieś u ludzi jeszcze po szufladach te kasety leżą. Powiedz tak, to są jedne z najdłuższych kaset. To ty tak? powiedz. To są jedne z najdłuższych kaset, czyli 110, 120. O 180 już dzisiaj mówiliśmy. Natomiast jeszcze kasety, które można kupić, na przykład od TDK, to są kasety 150. Też nie ma ich za dużo, ale można kupić AD1 i gdzieś była tutaj AD2. Miałem ją zaprezentować, ale nam tutaj wsiąkła. Nie wiem, czy umiałbym to znaleźć teraz. No, teraz będzie ciężko, dlatego, że mamy tutaj mnóstwo kaset. Teraz tak, Roman, powiedz mi, czy teraz przechodzimy do prezentacji kaset systemu DCC? Nie, bo ja uważam, że kasety DCC zaprezentujemy razem z urządzeniami. Tak, dobrze. I do tego zrobimy osobny odcinek, ale my zaprezentujemy tutaj w międzyczasie zaraz, bo teraz nie wiem, czy tu mamy DCC. Tak, i tam są te X2. Można tak, je pokazać. Pokaż, a ja... Są X2. Pure Style. O różnej długości. To jest 46, 70. Pokaż tą piękną konikę też tutaj. Tak, konika była chwilę. Ale ta chyba nie. Nie było tej? Nie. Była ta bielutka. Bo tutaj mamy też piękne kasety nagrywane. Kasety nagrywane oryginalnie z lat 80. To mamy całą Proszę ich serię. nie mylić z wytwórniami tymi polskimi, bo one takie były, powiedzmy, te polskie kasety były różnej jakości, przeważnie miały jakąś zwykłą kserowaną wkładkę, a to są kasety, które są oryginalne. Tak. I tu jest jakość zupełnie inna niż tych naszych. No przeważnie dobra. Przeważnie dobra. Tak. I tutaj właśnie można było kupić taki box i sobie właśnie te kasety oryginalnie nagrane w takich boksach wtedy trzymać. No dzisiaj tworzymy tak zwane playlisty. Tak. W naszych smartfonach. Tak. Nie? W tabletach czy w tabletach, i komputerach. A kiedyś tak wyglądała playlista. Playlista wyglądała właśnie w takiej walizce. Tak. To była playlista z naszych czasów i powiem Ci, że no niewiele osób mogło sobie wtedy na taką playlistę pozwolić. To jest kasety były rzecz, drogie, to jest już nie mówiąc o zagranicznych. O zagranicznych, dlatego że te nagrywane przez wytwórnie płytowe były w zasadzie niedostępne. Nie? To trzeba było jechać na zachód. No w Peweksie tego nie kupiłeś. I tutaj się oczywiście też od razu pochwalę, bo Artur przywiózł do nas do muzeum. To jest Laura Braingain, lata 80. Tu jest Rod Stewart. No i ty bardzo lubisz Marka Knopflera. Marka Knopflera, który tutaj za nami świeci cały czas, bo posłuchaliśmy wcześniej właśnie tutaj Noc w Londynie. Świetne DVD. I tutaj właśnie Artur też w pięknych zresztą etui zapakowane te płyty w dobrym stanie. Piękne, także dziękujemy bardzo. Na zdrowie. I widzicie, dla osób, które być może były jeszcze nieprzekonane do zbierania czy ratowania starego audio, być może zainteresują się właśnie nośnikami starego audio, bo przecież to też należy ratować. No bo czymże byłby magnetofon,
kasetowy, gdyby nie miał kasety. Jak otwieram pudełka z tymi moimi zbiorami, to jestem od razu przynajmniej 20 lat młodszy. No to myślę, że co najmniej, bo ja jak otwieram zwłaszcza XL2 Maxella, które no te zbieram pasjami, mam ich naprawdę, gdziekolwiek bym ich nie spotkał, to muszę je kupić i powiem Ci taką historię. Kiedyś poszedłem w Niemczech, w miejscowości, w której mieszkam, jest raz do roku taki Caritas wyprzedaje różne rzeczy, które osoby darowały na wyprzedaż i tak dalej. Poszedłem na taką halę, tam sobie tak chodzę i nagle widzę, że leży taki właśnie boks, jak ty masz tutaj zapakowane te kasety nagrane, pełen nowiusieńkich XL2. O, przyjemnie. No, powiem Ci, że było mi tak przyjemnie i aż mi krople potu wystąpiły na czole, jak tam podszedłem, mówię, ciekawe, ile mi pani za to powie. Nie powiedziała tak śmieszną kwotę, że po prostu wybiegłem stamtąd, jakby miał znowu te 12 lat spod Peweksu, nie? Bo ten cały boks kosztował mnie mniej niż dwie kasety, można powiedzieć, w Peweksie, bo to w tej chwili dla tych osób żadnej wartości nie przedstawia, prawda? Oni to wyprzedawali na zasadzie darów, ktoś przyniósł, zostawili i mam ten boks do dzisiaj i po prostu udało mi się nagrać nawet któreś z wydań, tysięcznych wydań listy przebojów programu trzeciego na te kasety, bo tam na szczęście nie było nic tak aż ciekawego nagrane, że mogłem sobie pozwolić żeby skasować, bo tutaj na przykład otrzymaliśmy od Kurta, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiamy, jego córkę również i otrzymaliśmy minidyski pięknie zapakowane i jak nowe, w takich folijkach. Były takie folijki kiedyś do minidysków i to najprawdopodobniej jest z jakiegoś studia radiowego, gdyż tu są słuchowiska radiowe, oczywiście po niemiecku, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo na jednych z tych minidysków jest na przykład Wehikuł Czasu. Każdy zna ten film, tą książkę Wehikuł Czasu. Kiedyś w Polsce po liście przebojów programu trzeciego był Teatrzyk Zielone Oko. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja zawsze bardzo chętnie słuchałem tego teatrzyku, bo tam były różne właśnie takie słuchowiska i to było mega, mega ciekawe. Jedne czy dwa nawet mam gdzieś na kasetach nagrane. A tutaj jest cała seria takich słuchowisk. Uwielbiam sobie wieczorem właśnie włączyć to słuchowisko i posłuchać. Świetne, świetne. Kurt ma ich zresztą bardzo dużo. Dlatego nie ma co ukrywać, Arturze. Pasja jest ogromna. Pasja jest ogromna. Nawiązanie do młodych lat. Nawiązanie do młodych lat, spełnianie marzeń. Bo przecież kiedyś tego nawet w Peweksie nie było, żeby można było wejść i obejrzeć sobie taką paletę, serię takich kaset. Nie było tego. Były podstawowe kasety. Ja mieszkałem w tym czasie we Wrocławiu, także w Peweksie Technicznym na ulicy Szewskiej. Było dużo różnych kaset, ale na pewno nie taka gama, jak teraz mamy tutaj w swoich kolekcjach. No oczywiście, że to Peweks, na szczęście były XL2. Tak, to były kasety, które były dosyć popularne. Tak. I w tamtych czasach, i do czasów obecnych jest to kaseta o bardzo dobrych parametrach. Tak, i ja mam moją pierwszą XL2, bo pamiętam takie wydarzenie. Przyjaciel mój przywiózł, w ogóle ktoś przyjechał do niego w gościnę z zagranicy, nie pamiętam teraz skąd, i ta osoba przywiozła, bodajże to jego kuzynka, nagrania z radia Luksemburg. Tak ktoś włączył po prostu sobie, jak w tym radiu leciała ta muzyka, tak jak dzisiaj na naszym RMF-ie leci non-stop muzyka, tak kiedyś na zachodzie leciała. Również u nas tego jeszcze nie było wtedy. Nie. I ktoś nagrał sobie 2 strony, całą tą kasetę, łącznie z tym lektorem, ze wszystkim tam i tak dalej.
to była tak wspaniała muzyka. Ja tą kasetę właśnie, tą moją pierwszą XL2 wykorzystałem do tego, żeby przegrać sobie tą kasetę od tej osoby i tą kasetę mam do dnia dzisiejszego. Zresztą skopiowałem ją na wszelki wypadek, gdyby uległa jakiemuś zniszczeniu, na kolejną XL2 i dla jeszcze większego bezpieczeństwa nagrałem to na minidysk. Bo mówię, tam będzie jeszcze bezpieczniejsze, że gdyby się coś wydarzyło, to mogę to ponownie przegrać na kasetę. Bo to jest moja największa pamiątka i fajnie jest właśnie to, jak prowadzący tą Radio Luksemburg już nie istnieje. Więc jest to w ogóle bardzo pamiątkowa kaseta. I on tam oczywiście zapowiada i tak dalej, tak trochę jak nasz Niedźwiecki zapowiadał w Trójce, prawda? Tak. I bardzo się cieszę, że to posiadam, że te kasety są, bo jest to ogromna historia. Z każdym z tych utworów mamy przecież jakieś wspomnienia. To są nasze lata młodzieńcze, czy to były osiemnastki, czy to były na przykład studniówki. To wszystko było wtedy z kaset odtwarzane. Nie było innych nośników. Nie było innych nośników. I to wszystko szło z kasety, to wszystko Sony nie rozrabiaj. Właśnie nasz kocur Sony przyszedł i naszego operatora kamery próbuje rozproszyć. Sony, chodź tutaj, chodź trochę na wizję. Sony, chodź. No chodź. No, zamiał ładnie. No chodź Sony. Chodź, tak. Przywitasz się z wszystkimi. No chodź. O. Pomachaj ładnie łapką twojej pani. Pomachaj tutaj ładnie, tak. Pozdrawiamy Agnieszkę z naszego tutaj prowizorycznego studia. Z Sony naszym. Tak, grzeczny kot. Grzeczny. No właśnie. I dlatego nie potrafimy się od tych nośników uwolnić. Nie, jak najbardziej. No i też nie chcemy. Nie chcemy. Będą z nami tak długo, jak świat będzie istniał. I najgorsze właśnie to jest to pytanie, które sobie dzisiaj zadawaliśmy. Co się z nimi stanie, gdy nas zabraknie? No, trochę ciężka sprawa, nie? To jest ciężka sprawa. Ja zawsze to pytanie zadaję każdemu i każdy właśnie, nikt z nas nie zna tej odpowiedzi. Jacek też za kamerą kiwa głową i też myśli, co? Może nie chcemy znać. Może nie chcemy. Dlatego tak cieszmy się bardzo, że jesteśmy i że te nośniki są z nami. Także widzicie, Artur przyjechał do nas, my przyjechaliśmy do Artura. Artur swoją kolekcję przywiózł tutaj do naszego muzeum, żeby wam zaprezentować te wszystkie piękne urządzenia i te piękne nośniki. Powiem szczerze, że gdyby Artur przywiózł całą swoją kolekcję i mielibyśmy ją w muzeum wystawić, mógłby być trochę problem, bo nie wiem, czy tyle miejsca w muzeum będzie na te wszystkie nośniki. Dokupisz gabloty także. No, dokupię gabloty właśnie. Ale Artur obiecał, że będą wystawy czasowe. Tak się będziemy starali organizować, żeby wystawy czasowe były tematyczne. Tak, tematyczne, że będzie na przykład, jak Artur będzie miał miesiąc urlopu, to przyjedzie i będzie miesiąc kasety kompaktowej, tak? Tak. I wtedy będziemy prezentować takiego czy innego systemu. Tak. I będziemy wtedy wszystko prezentować. Będziemy prezentować, będziemy odtwarzać muzykę z kaset analogowych, cyfrowych. Właśnie. Także mam nadzieję, że ten film was nie znudził. Był na pewno dłuższy niż nasze seryjne filmy. Już nie wolno chodzić po kasetach. Na takie rzeczy nie pozwalamy jeszcze. I oczywiście piszcie w komentarzach, czy wam się podobało, czy zbieracie kasety, być może macie jakieś kolekcje, jeżeli chcielibyście się z Arturem wymienić na jakąś kasetę, to na pewno zwróciliście uwagę, że niektóre Artur ma podwójne i co prawda nie sprzeda, tak. Ale jeżeli macie jakąś perełkę, to na pewno chętnie się wymieni. Można się zamienić. Tak, można się z Arturem zamienić. Ja już nie mam takich perełek, więc nie mogę liczyć na żadne zamiany, ale piszcie w komentarzach, możecie wejść na naszą stronę wehikuł-czasu.com i oczywiście poglądać nasze kasety, bo jest ich tam też troszeczkę. No i jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, link pod tym filmem, jak również
oczywiście na naszej stronie. Dziękujemy bardzo tutaj Jackowi za kamerą. Dziękuję Arturowi bardzo za to, że przywiózł tak dużą kolekcję kaset, że mogliśmy to zaprezentować u nas. I oczywiście zapraszamy na nasz kolejny odcinek, gdzie będziemy otwierać wspólnie w kartonach nowe urządzenia DCC. Do zobaczenia. Do zobaczenia.